wydaje mi się, że chyba doszłam do centrum Wiednia. Witamy w Wiedniu. Dzień dobry. Podobno typowa budka austriacka z jedzeniem, z frankfurterkami, z innymi furterkami, wurstami i Käsekreiner. Elo? Są palmy, więc można powiedzieć, że prawie jak tropiki. To teraz trzeba znaleźć ławeczkę, żeby móc przysiąść i pouczyć się niemieckiego, bo to taki też jest tutaj plan, bo to jest moja forma wypoczynku. Czy tak robią wszyscy ludzie, którzy jadą na długi weekend na wypoczynek? Mam nadzieję, że tak. Bo to jest fajne. Polecam ten styl. Wiecie, jak to jest, jak jesteście w jakimś mega turystycznym miejscu, tak jak ja teraz na Hofburgu albo w Hofburgu. Naokoło są ludzie, którzy robią zdjęcia miejscu, zabytkom, aniołkom na elewacji i tak dalej. A wy macie ochotę robić zdjęcia tym ludziom, a nie miejscom. A jeżeli już coś kontemplujecie, to musicie wyglądać debilnie, bo jecie akurat wafle ryżowe zamiast apfelstrudla z kawiarni hofburskiej. W kolejnym parku jest taka piękna pogoda, że teraz nic, tylko chodzić po parkach tak naprawdę. Ale to jest idealny moment, żeby odpowiedzieć wam na parę pytań z Q&A, które zadaliście mi na Instagramie. Ile lat miałaś, jak zaczęłaś tańczyć i jaki to był taniec? Miałam z 6 lat, jak zaczęłam trenować gimnastykę artystyczną i chociaż to nie jest taniec, to jest pewna forma taneczna, ponieważ tam się układało układy taneczno-artystyczne do muzyki. Taneczne z elementami gimnastyki artystycznej i akrobatyki. Tak to wyglądało. Miałam wtedy 6 lat. I od tego wszystko się zaczęło. Ile lat miałaś, jak zaczęłaś się uczyć języka hiszpańskiego? Z 16 przypuszczam, albo 17. To była druga klasa liceum. Poszłam do klasy IB, czyli z maturą międzynarodową i tam musiałam wybrać 7. przedmiot. I był to hiszpański. I bardzo nie żałuję. To był jeden z najlepszych przedmiotów, jakie wybrałam na maturę. Dlatego potem też poszłam na filologię hiszpańską, bo mi się tak spodobał ten język. Ćwiczyłaś na nogi, bo masz bardzo ładne uda. Tak, całe życie można powiedzieć, że ćwiczyłam na nogi, ponieważ trenowałam siatkówkę 9 lat. I grałam na pozycji libero, więc chcąc nie chcąc, moje nogi cały czas ćwiczyły, a tak, żeby ćwiczyć nogi specjalnie, czyli idę na trening i dzisiaj robię nogi. Nie, tego nigdy nie miałam, tego nigdy nie robiłam, bo moje treningi taneczne obecnie, wcześniej siatkarskie i jeszcze wcześniej gimnastyki artystycznej cały czas obejmowały pracę nóg, więc chcąc nie chcąc mój trening to zawsze były nogi. Plus coś dodatkowego. Ale dziękuję bardzo za ten komplement. Czemu nie ma z tobą Dream Teamu? Przypuszczam, że o Dream Team chodzi ci o Eril i o Lisa. Otóż jest to majówka. Każdy z nas spędza majówkę w inny sposób i faktycznie brakuje mi strasznie mojego Dream Teamu tutaj w Wiedniu. Okej, to była pierwsza część. Ja idę dalej. Komu let's, temu go. Miejscowa Stuwut, Hundertwasser Village. To jest moje tłumaczenie, nie bierzcie jego w żaden sposób do siebie bezpośrednio. To jest takie miejsce w Wiedniu, że się idzie, nie ma nic, puste ulice, ledwo samochody jeżdżą, parę ludziów się minie na chodniku i nagle jest to. Wow. Jaka jest najlepsza metoda nauki języka hiszpańskiego?
Ja bym powiedziała, że w ogóle nauka jakiegokolwiek języka to jest być w miejscu, gdzie w tym języku się mówi. Tak się chyba najłatwiej uczy jakiegokolwiek języka. Dlatego na przykład będąc w Wiedniu mogę się super uczyć niemieckiego i właśnie to robię. Tutaj uskuteczniam w wolnych chwilach, wyciągam książkę i się uczę słówek, bo to jest druga dobra metoda. Mieć ze sobą książkę, zeszyt i albo rysować, albo czytać, albo przepisywać i tak dalej. Zresztą o metodach nauki języka będę mówiła w innym odcinku, bo to jest taka dosyć skomplikowana rzecz. Czy byłaś kiedyś na Wyspach Kanaryjskich? Nie, jeszcze. Jaka była Twoja najdalsza podróż? Moja najdalsza podróż była zdecydowanie na Kubę. 2 razy byłam na Kubie, więc 2 razy moja najdalsza podróż była na Kubę. Póki co. Czy tańczyłaś kiedyś jako baletnica? Tańczyłam jako baletnica, ale nigdy nie byłam baletnicą. Tak, tańczyłam kiedyś jako baletnica. Oj, to jest na pewno nie mój styl. Kocham balet, uwielbiam balet, ćwiczenia baletowe, ale baletnicą być bym nie mogła. Moje baletowe wyczyny to jest karykatura baletu, więc tak się nigdy nie powinno baletu tańczyć. Bo po prostu nie. W balecie nie dałabym rady. Byłabym od razu zepchnięta do czyszczenia parkietu. Patrzcie, mój aparat zastrajkował i generalnie lampa się nie chce schować. E.T. O, go home. Poszedł home. To my idziemy dalej. Ale czad, to są w ogóle drzewka cytrusowe posadzone przez ludzi. Pour mon Goli chéri, Schatzi dam. Altynka, ich liebe dich. To drzewko posadzili facety. Czy mogłabyś opowiedzieć, w jakim stopniu taniec wpłynął u Ciebie na poprawę pewności siebie? Bardzo wpłynął na poprawę pewności siebie. Jeżeli chodzi o salsę, jeżeli chodzi o tańce takie mocno kobiece, to one pokazują dziewczynom, kobietom, w jaki sposób można świadomie korzystać z tej naszej kobiecości i w jaki sposób można fajnie ją podbijać w niewulgarny sposób. Jak możemy pracować ciałem, oczywiście daje większą swobodę, świadomość ruchu, co też pomaga bardzo mocno. Dodatkowo taniec taki jak salsa pomaga w utrzymaniu prostej sylwetki, co może być strasznie głupie, ale już kiedyś Wam mówiłam, że prosta sylwetka bardzo mocno podbija pewność siebie. I to nie tylko dziewczynom, ale panom również. W sensie dla panów to jest też bardzo dobra opcja. Że jak zaczęłam tańczyć salsę, miałam 15 lat, więc moja pewność siebie była na poziomie tego żwiru, który mam pod nogami. No może tak trochę wyżej w miejscu, gdzie się liście zaczynają. Zaczęła rosnąć stopniowo urosła. I ja też tak czuję, że taniec bardzo mocno mi pomógł w pewności siebie i w budowaniu własnego poczucia wartości, świadomości. I to jest cały czas proces oczywiście, to jest u każdego tancerza myślę cały czas proces, ponieważ jeszcze dodatkowo nasz zawód bądź pasja polega na tym, że często wystawiamy się na krytykę i na ocenę innych ludzi, co powoduje, że ta pewność siebie jest bardzo mocno niekiedy podkopywana, co nie jest fajne, ale to hartuje. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie wpaść w zarozumialstwo i w taką trochę butę. Wow, ale poleciałam teraz. To miejsce mnie tak natchnęło, ten pałac Schönbrunn. Ale to jest pięknie, idę dalej. Jestem zakochana, ja mogę tu spędzić cały dzień. Jedyne co, to się obawiam o rower, który został przy bramie. Tu mieszkała Sisi. Jak tutaj pachnie niesamowicie. Boże, ten ogród w pałacu Sisi jest niesamowity. Gdybyście mogli poczuć zapach, to byście czuli to wszystko, co tutaj się dzieje. To jest wiosna w pełni rozkwitu. Niesamowite.
ostatnia to już będzie część. Jakie kraje hiszpańskojęzyczne odwiedziłaś i które polecasz najbardziej? Odwiedziłam dokładnie dosyć Kubę i odwiedziłam w części, nie całą, ale Hiszpanię. I w zasadzie to są 2 kraje hiszpańskojęzyczne, jakie zwiedziłam. Polecam bardziej Kubę. O Jezu, jak świeci. O, może coś zobaczycie z drugiej strony, jaki piękny jest tam taki szczyt góry. Mało krajów hiszpańskojęzycznych zwiedziłam. Bardziej spotykam się z ludźmi z różnych krajów hiszpańskojęzycznych podczas moich podróży albo we Wrocławiu. Ich pełno przyjeżdża, a że ja mam styczność z latynosami, to od razu latynosów do latynosów ciągnie, więc się spotykam od razu z ludźmi, którzy przyjeżdżają, więc mam okazję ich poznać i spędzić z nimi trochę czasu. Teraz, będąc w Wiedniu, mieszkam w pokoju jednym z Argentynką z Buenos Aires i bardzo dużo rozmawiamy. Wczoraj spotkałam Hiszpana, który studiuje we Wrocławiu, więc świat jest uber mały. Ja nie muszę jechać jeszcze do krajów hiszpańskojęzycznych, żeby poznawać ludzi z krajów hiszpańskojęzycznych. Ale mam nadzieję poznać ich jak najwięcej w przyszłości. Jest wśród nich taki, w którym chciałabym zamieszkać, czy w jakimś już mieszkałam. W żadnym nie mieszkałam i nie, na razie nie chciałabym w żadnym zamieszkać. Okej, szczerze propsuję rower. Jeden jest mega kompaktowy, a na rowerze jeszcze bardziej. Super. Universidad Bien. This is the best way to drink the Café Cuiche, no? Yeah, best place. Yeah, like the Universidad Beach. How to say the University Beach in German? Strand. Universität Strand? Unistrand. Unistrand. Das ist Unistrand. This is the best, the best angle. Oh, okay. So what do you have to say about this coffee? It's strong. It is strong and it's really nice. It's mild and it's like tasty. It's sour in the smell, but in flavor it's like, oh no, I don't know how to talk about coffee. It's just good and it's strong. But I almost believed you, like you know what you're talking about. no, I like this coffee. You completely got me convinced. Like Yeah. Okay, but the coffee is cool. Like I approve. 7 i raz. But this is a bit... exactly, pushing one. You're a little bit dark, but anyway.